Naturalny sposób na pozbycie się grzybicy i problemów ze skórą na stopach. Wystarczy zamoczyć je w tej pieniącej się miksturze. To najlepszy naturalny sposób na pozbycie się grzybicy i świądu. Do miseczki wsyp 3 łyżki suszonego oregano, przygotuj garnek i przesyp do niego przyprawę. Oregano to naturalny antybiotyk. Ma właściwości antybakteryjne i antyzapalne. Następnie wlej do niego pół litra wody. Podgrzej całość na kuchence. Pamiętaj, żeby nie doprowadzić do wrzenia. Podgrzewaj 15 minut, żeby powstał napar. Po tym czasie zdejmij garnek z kuchenki. Odcedź płyn za pomocą sitka. Weź miskę do moczenia stóp. Wlej do niej napar z oregano. Następnie weź ocet spirytusowy. Odmierz 300 ml i wlej do miski. Do małej miseczki przesyp 5 łyżek sody oczyszczonej. Ma ona silne właściwości grzybiczobójcze. Jest naturalna i bezpieczna dla skóry. Włóż nogi do miski. Ważne, żeby wszystkie miejsca z problemami były pod powierzchnią wody. Następnie wsyp sodę do miski. Substancje wejdą w reakcję chemiczną. Taka kąpiel ma zasadowy odczyn. Dzięki temu pomaga pozbyć się świądu wywołanego przez grzybicę. Sprawdza się również w leczeniu zarówno grzybicy skóry, jak i paznokci. Gdy piana zniknie, mocz stopy jeszcze przez 20 minut. Wytrzyj do sucha i gotowe. Czynność powtarzaj codziennie, aż grzybica i zmiany skórne znikną. Nie używaj tarki do stóp. Ten trik z pastą zmiękcza pięty, usuwa ostrogi i suche skórki. Będą wyglądać jak stopy niemowlaka. Wystarczy do tego zwykła pasta do zębów. Wyciśnij łyżkę stołową i przełóż do miseczki. Pasta do zębów ma działanie antybakteryjne, łagodzi stany zapalne i osusza zmiany skórne. Wsyp do niej również łyżkę białego cukru. Ma on zastosowanie peelingujące. Następnie dodaj łyżkę oliwy z oliwek. Ma ona działanie nawilżające i regeneracyjne. Całość dokładnie wymieszaj. Z tych składników powinna powstać peelingująca pasta. Kosztuje parę groszy, a działa cuda. Jest idealna dla problemowych stóp. Jeśli zmagasz się z zapaleniami skóry, rogowaceniem, pękaniem oraz przesuszaniem stóp, ta pasta z pewnością pomoże. Nałóż ją za pomocą szczoteczki do zębów. Nakładaj okrężnymi ruchami na piętę, podbicie stopy oraz odciski na palcach. Szczoteczka nie tylko pomoże usunąć suche skórki, ale też masuje stopę. Poprawia w niej krążenie. Kryształki cukru peelingują w tym czasie naskórek. Pokryj dokładnie całą stopę pastą. Następnie weź kawałek folii aluminiowej i owiń nią stopę. Dokładnie pozaginaj, żeby przylegała do skóry. Zostaw na 20 minut. Folia wzmocni działanie pasty oraz sprawi, że nie pobrudzisz podłogi. To, co dzieje się w tym czasie, to magia. Zdejmij folię. Za pomocą mokrego ręcznika zmyj kosmetyk ze stopy. Rób to okrężnymi ruchami, lekko przyciskając. Zmyjesz tak pastę oraz suchą skórę. Efekt jest świetny. Stopy są miękkie, a po suchej skórze nie ma śladu. Tarka nie będzie już potrzebna. Taki zabieg wystarczy wykonać raz na 2 tygodnie. Po tym czasie skóra zmieni się nie do poznania. Płyn Listerin ma wiele nieznanych zastosowań. Nie przeczytasz o nich na opakowaniu. Jeśli masz problem z pękającą skórą stóp, potliwością lub zżółkniętymi paznokciami, moczenie stóp w Listerin pomoże. Wlej do ciepłej wody 3 nakrętki płynu. Ma on działanie antyseptyczne i przeciwgrzybicze. Listerin zapobiega infekcjom. Świetnie sprawdzi się podczas leczenia łagodnych odmian grzybicy. Tymol, który znajduje się w jego składzie, zabija bakterie odpowiedzialne za przykry zapach stóp. Regularne kąpiele zmniejszają potliwość. Płyn do płukania jamy ustnej ma również właściwości wybielające paznokcie. Kąpiel stóp powinna trwać około 30 minut. Następnie wycieramy je suchym ręcznikiem. Stopy są po niej miękkie i pachnące.
Ten liść jest 100 razy silniejszy niż botoks. Oto przepis na maseczkę, która wypełnia zmarszczki i nawilża cerę. Wystarczy parę składników, by go wykonać w domu. Na początek potrzebujemy 10 suszonych liści laurowych. Ta popularna przyprawa zawiera cenne przeciwutleniacze, które pomagają zachować młody wygląd na dłużej. Maseczka z liści laurowych silnie napnie skórę, ujędrni, wygładzi, wyrówna koloryt oraz zwęzi pory. Odmierzamy 200 ml wody i wlewamy do garnka. Podgrzewamy na kuchence aż do zagotowania wody i zostawiamy na 10 minut. Po tym czasie napar powinien mieć jasno-brązowy kolor. Przelewamy go do miski i pozostawiamy do ostudzenia. Liście odceć i połóż na papierowym ręczniku. Przydadzą się do drugiego przepisu, który pokażę Ci w dalszej części tego filmu. Do zagęszczenia kremu użyjemy skrobi kukurydzianej. Jest to bezpieczny i naturalny składnik. Wrzucamy 2 łyżki do naparu z liści laurowych. Dokładnie mieszamy, żeby nie powstały grudki. Podgrzewamy mieszankę na małym ogniu, cały czas mieszając. Powoli redukujemy substancję, tak długo, aż zgęstnieje. Przelewamy miksturę do miseczki. Dodajemy do niej łyżkę aloesu. Można kupić go w każdej drogerii. Ma silne działanie nawilżające. Następnie dodajemy łyżkę oleju migdałowego i łyżkę miodu. Miód ma działanie wygładzające, odżywiające i wygładzające drobne zmarszczki. Mieszamy dokładnie całość. Dodajemy do kremu 10 kropli witaminy E. Przekładamy całość do szklanego pojemnika. Krem nakładamy wieczorem na oczyszczoną skórę twarzy, dekoltu i dłoni. Ma on niezwykle bogatą konsystencję. Żeby składniki mogły się wchłonąć, należy zostawić go na całą noc. Rano przemyj skórę letnią wodą. Efekty widać po regularnym stosowaniu. Ten domowy botoks przechowujemy w lodówce przez maksymalnie 7 dni. Liście z naparu również można wykorzystać. Należy porwać na drobne kawałki i wrzucić do miksera. Mielimy na drobny pył, wrzucamy do miski. Następnie wsypujemy do miksera 2 łyżki płatków owsianych i miksujemy. Wrzucamy do miseczki z liśćmi laurowymi. Dodajemy 2 łyżki oliwy z oliwek i mieszamy. Zostawiamy całość na 10 minut, żeby nasiąknęło. Mieszankę stosujemy jako peeling oczyszczający. Należy go nałożyć na suchą skórę dłoni. Masujemy okrężnymi ruchami, delikatnie, a następnie spłukujemy letnią wodą. Domowa maseczka napinająca skórę. Usuwa ona zmarszczki niczym gumka do mazania. Skóra będzie jędrniejsza już po pierwszej aplikacji. Najlepsze jest to, że wykonanie jej kosztuje grosze. Jej najważniejszym składnikiem jest kawa. Jest naturalnym antyoksydantem, który zwalcza wolne rodniki. Dlatego właśnie kofeina działa przeciwstarzeniowo. Bierzemy łyżkę kawy rozpuszczalnej i wsypujemy do miseczki. Zawiera związki polifenolowe, które opóźniają proces rozkładu witaminy C w skórze, a tym samym wygładzają ją i zapobiegają powstawaniu nowych zmarszczek. Następnie dodajemy łyżkę wody. Kolejnym składnikiem maseczki jest agar-agar. Działa jak żelatyna, ale jest pochodzenia roślinnego. To środek zagęszczający, który sprawi, że maseczka nie będzie nam zjeżdżać z twarzy. Na dno garnka dajemy ręcznik kuchenny. Następnie wlewamy wodę i wkładamy miseczkę z maską. Cały czas mieszamy, aż całość się rozpuści. Powinna mieć konsystencję miodu i jasno-brązową barwę. Gdy lekko ostygnie, nakładamy na oczyszczoną skórę dłoni, szyi lub twarzy. Zostawiamy do zastygnięcia. Maseczka ujędrnia i odżywia zewnętrzną powłokę skóry. Kawa w niej zawarta stymuluje produkcję kolagenu, który zapobiega powstawaniu zmarszczek. Nie zmywamy maseczki, tylko zrywamy ją całym płatem. Już po pierwszym zastosowaniu zobaczysz różnicę. Do kolejnego przepisu wykorzystam kawę w ziarnach. Jej jakość jest zdecydowanie lepsza. Wrzucam łyżeczkę do młynka i mielę na drobne kawałki. Kofeina działa na skórę pobudzająco i drenująco, co sprawia, że naczynia krwionośne pracują, a krew krąży szybciej. Następnie dodaję łyżkę oleju kokosowego, który ma właściwości nawilżające. Ostatnim składnikiem będzie łyżka oliwy z oliwek. Całość mieszam. Wystarczą tylko te 3 składniki, by stworzyć odżywczy i naturalny peeling. Peelingi kawowe pobudzają krążenie krwi i limfy, co przyczynia się do rozbicia komórek tłuszczowych, zmniejszenia celulitu i usunięcia toksyn. Kawa chroni skórę przed szkodliwym działaniem czynników zewnętrznych. Dzięki peelingom kawowym skóra staje się bardziej promienna, a przebarwienia znikają. To nie jedyny kosmetyk, który można wykonać ze świeżo mielonej kawy. Wrzuć łyżkę do miseczki.
Następnie oddziel żółtko jajka od białka i wrzuć do miseczki. Żółtko jajka kurzego zawiera witaminę A, ma działanie antytrądzikowe i przeciwzmarszczkowe. Do mieszanki dodaję kilka kropli płynnej witaminy E. Potocznie jest nazywana witaminą młodości. Poprawia ona jędrność i elastyczność skóry. Całość mieszam i nakładam na cerę. Zostawiam do wyschnięcia i zmywam wodą. Taką maseczkę należy nakładać minimum 2 razy w tygodniu, by zobaczyć pierwsze efekty. Działa jak gumka do mazania na zmarszczki i przebarwienia.